Pirfrost to płyta warstwowa produkcji Balex Metal, która popularnie zwana chłodniczą, służy do obudowy obiektów o zwiększonym rygorze termoizolacyjnym. Znajduje swoje zastosowanie chociażby w mroźniach lub na przykład w budownictwie tak zwanym pasywnym, czyli tam, gdzie ta termoizolacyjność jest najważniejsza. W przypadku płyty o grubości 200 mm, czyli Pirfrost 200, parametr U, czyli współczynnik przenikania ciepła, wynosi 0,11 W na metr kwadrat Kelvin. Dodatkowym atutem jest możliwość zastosowania uszczelki EPDM, która w procesie produkcyjnym może być wklejona w zamek żeński po jednej stronie lub obustronnie. W przypadku, gdy zdecydowalibyśmy się na jednostronne wklejenie uszczelki, należy pamiętać, w jaki sposób działa transport ciepła. Czyli cząsteczka powietrza zawsze przemieszcza się ze strony ciepłej do strony zimnej. Dlatego na przykład zimą mówimy, że ciepło ucieka nam z budynków, a w przypadku mroźni to ciepło stara dostać się do środka. W tej sytuacji ta uszczelka powinna znaleźć swoje miejsce od strony zewnętrznej, czyli dla tej cząstki ciepła ta bariera, którą stanowi uszczelka EPDM, powinna być jak najszybciej na jej drodze. Żeby zwiększyć efektywność termiczną oraz szczelność powietrzną, w płycie Pirfrost zastosowano tzw. zamek labiryntowy, czyli frezowany pir. Możliwości produkcyjne firmy Balex w przypadku płyt Pirfrost to przede wszystkim jej grubość, czyli od 110 mm do 200 mm, gdzie te cieńsze mogą być zastosowane po prostu jako zwykłe płyty warstwowe stosowane w budownictwie szkieletowym, a te grubsze dedykowane właśnie mroźniom, budownictwu pasywnemu. Drugim aspektem, czyli jakby opcją do wyboru, jest profilacja płyt. Tutaj mamy do wyboru 7 profilacji, czyli mikroprofilowanie, rowkowanie, liniowanie, clearline, double clearline i gładką. To pozwala dostosować nam estetykę naszego budynku wedle potrzeb. Kolejnym aspektem do wyboru jest kwestia powłoki na okładzinach stalowych. Powłoka ma szalenie ważne znaczenie w odniesieniu do warunków korozyjnych, które panują zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynku. Do podstawowych należą SP15 i SP25, czyli powłoki poliestrowe o grubości 15 i 25 mikronów. Ta pierwsza to przede wszystkim środowiska wewnętrzne, ta druga na zewnątrz. W przypadku zwiększenia estetyki budynku mamy do dyspozycji powłokę SP35, czyli matową powłokę poliestrową, jak również w przypadkach ekstremalnych mamy też powłokę Cezar 55. Powłoka ta to 55-mikronowy kompozyt poliuretanu i poliamidu. Jeśli szukacie różnic między płytami z portfolio Balexu, mamy płytę Pir Standard, mamy płytę Pirfrost. Na pierwszy rzut oka, patrząc na obiekcie, płyty te niczym się nie różnią. Lecz wiedząc, co znajduje się w środku, różnice są diametralne. Po pierwsze, płyta Pirfrost, niejako ewolucja płyty Pir Standard, posiada zamek labiryntowy, czyli poliuretan, który stanowi rdzeń termoizolacyjny, jest frezowany, pozwalając na wydłużenie drogi migracji cząsteczki ciepła z jednej strony przegrody na drugą stronę. Dodatkowo płyty Pirfrost charakteryzują się większą grubością, czyli tutaj mamy od 110 do 200 mm płyty. Obiekty mroźnicze to naturalne środowisko występowania płyt Pirfrost. Obiekty te budowane są w dość charakterystyczny sposób. Mianowicie, konstrukcja znajduje się na zewnątrz, a płyty warstwowe Pirfrost są montowane od wewnątrz, tworząc szczelną puszkę termoizolacyjną. Na zewnątrz stosuje się bardzo często tropik, który przeciwdziała wpływowi promieniowania świetlnego na płyty warstwowe wewnętrzne. Chodzi o kwestię generowania obciążeń termicznych, które wskutek nagrzewania się okładziny zewnętrznej powstałyby w płycie warstwowej. Jako przykład takiego tropiku można spojrzeć na chociażby obiekt, który realizowaliśmy i do którego link znajdziecie w opisie. Tutaj mamy płyty warstwowe Pir Standard, które doskonale uzupełniają płyty Pirfrost. Podsumowując, jeśli szukacie produktu do pokrycia mroźni lub budynku w standardzie pasywnym, płyty Pirfrost to jest ten produkt, który najlepiej spełni swoją rolę spośród wszystkich płyt warstwowych produkcji Balex Metal. Płyty te ponadto
posiadają deklarację środowiskową, która pomoże Wam, jeśli Wasz obiekt ma tak zwaną certyfikację wielokryterialną. Do tych najbardziej popularnych w Polsce należą BREEAM oraz LEED. A jeśli podobał Wam się film lub chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o produktach firmy Balex, to zachęcam do polubienia filmiku i do subskrypcji naszego kanału.